Zapraszam Was na kolejną podróż, a tym razem zabieram Was do Chorwacji. To będzie seria kilku odcinków i najpierw sezonowym pociągiem Adriatic Express dotrzemy do Rijeki, później pociągami przez Zagrzeb do Osijeka, następnie nocnym pociągiem do Splitu, a na koniec autobusem do Dubrownika. Dziś skupiamy się na pierwszym etapie tej podróży. Przede mną ponad 1200 km z Warszawy Wschodniej aż do chorwackiej Rijeki na pokładzie sezonowego pociągu Adriatic Express. Po drodze nasz skład będzie się wielokrotnie zmieniał. Dołączą kolejne wagony, lokomotywy będą wymieniane, a część wagonów okaże się prawdziwymi kolejowymi zabytkami. Sprawdźmy, czy ta podróż jest warta całego zamieszania wokół Adriatic Express. Zapraszam! Dla wygody na pasku postępu znajdziecie rozdziały podzielone według kolejnych krajów. Dzięki temu łatwo wrócicie do odpowiedniego etapu podróży. Witajcie z Warszawy. I to właśnie stąd udaję się w stronę Chorwacji. Przede mną kilka dni niesamowitej podróży po tym kraju, ale od początku. Jak widzicie, jestem przed dworcem centralnym i teraz muszę udać się i poszukać SKM-ki czy czegokolwiek innego, żeby dotrzeć do Warszawy Wschodniej. I to właśnie w Warszawie Wschodniej odjeżdża dzisiaj mój pierwszy pociąg Adriatic Express. Odjeżdża o 13:41. Teraz jest po 10, więc jeszcze na spokojnie mam 3 godzinki. I postanowiłem, że sprawdzę pewne miejsce. Jak to kiedyś zarapował Sokół o taksówkarzu Ryszardzie, który zjadł zapieksa z budy pod patykiem. Patyk jest. I Buda chyba też tutaj jest gdzieś. Tak, zgadza się. Lucy Kebab and Bar. A dla mnie poproszę zapiekankę po warszawsku? 20 zł, zapiekanka po warszawsku. Domyślam się, że to jest kwestia kultowości miejsca, że ta Buda stoi tutaj od XX lat. Spoko, choć nie czułem nic więcej na tej zapiekance jak ketchup i tłuszcz. No może trochę tej prażonej cebulki, ale tam salami było, mówił pan. Tak czy inaczej, posiliłem się teraz, ale oczywiście to nie będzie mój jedyny posiłek dzisiaj, bo oczywistym jest, że będąc w pociągu PKP Intercity, jadąc takim pociągiem, w którym jest wagon restauracyjny, a będzie w nim wagon restauracyjny, czy mam nadzieję, no to wiadomo na co Michał pójdzie. Schabowy będzie grany. Może żurek nie, ale schabowy obowiązkowo. A tymczasem szybkie zakupy i wracam na SKM-kę i lecę na Warszawa Wschodnia. Oczywiście mój pociąg jedzie przez Warszawę Centralną, natomiast ja chcę pojechać od stacji początkowej do stacji końcowej. Mind the gap. Gapu nie ma, ale jest klimatyzacja, więc luks. Dobra, witam na Warszawie Wschodniej. Jest godzina 13:12 i właśnie mój pociąg pojawił się na wyświetlaczu. Także miejmy nadzieję, że lada chwila pojawi się w peronie. No i słuchajcie, wjeżdża w perony Adriatic Express. No niestety lokomotywa bez okleiny, ale jest i on. Chodźmy teraz na początek składu do lokomotywy spełnić czyn Mikolski. 13:28 i właśnie zatrzymał się w peronach. No i jest lokomotywka. Szkoda, że nie ma okleiny Adriatic Express. No. Ale tych lokomotyw na trasie to będzie się zmieniało, więc kto wie. Także taka oto fura będzie nas ciągnęła w pierwszym etapie. Czas wejść na pokład tego pociągu, który zawiezie mnie aż do Chorwacji. Ponad 1200 km. Kilka krajów przede mną. Kilka zmian lokomotyw, kilka roszad z wagonami. Także chodźmy. Mój wagon to 344. I cóż my tu mamy? Wagon 347. On jedzie do Koper.
czyli na Słowenię, czyli prawdopodobnie w Lublianie. On będzie się też oddzielał od nas. Co mogę powiedzieć, to jak szedłem tutaj naprzód, to słyszałem, że ktoś podbiegł do pana z obsługi i zapytał, dokąd jedzie ten pociąg, dokąd jedzie ten pociąg? Bo faktycznie no, każdy wagon ma inne oznaczenie. Tam widziałem, że jest Sobieski, Wiedeń, tutaj jest Koper. Ja jadę do Rijeki, także no nic to, chodźmy. 344. Dzień dobry raz jeszcze. Można wchodzić? A jakby pan mi jeszcze pokazał bilet? Nie ma najmniejszego problemu. Do Rijeki. To pan cały przedział ma? Tak, Okej, i dokument też macie, poproszę. Może być obywatel, jeżeli pan ma. nie mam. Paszport. Okej. I pan idzie sam, czy ktoś jeszcze się... Sam. Okej. Czy coś muszę wiedzieć, czy po prostu udać się na swoje miejsce? Ma pan wszystkie 3 miejsca wykupione? Tak? 4. 4 miejsca, także niestety będę musiał zabrać resztę poczęstunków ze względu na to, że... No i właśnie to jest dobre pytanie. Dlaczego? Skoro zapłaciłem za 4 miejsca. Jedzie jeden podróżny tylko. Ale zapłaciłem za 4 bilety, tak jakby jechały 4 osoby. Nie, ja tu zupełnie nie mam żadnych pretensji, tylko byłem właśnie tego ciekaw, jak to będzie rozwiązywane, bo... To jest stworzone tak, że chodzi o człowieka, który fizycznie się zgłosi. Jasne, rozumiem. Bo byłem w kontakcie z PKP, pisałem z obsługą właśnie i pytałem się, czy jest taka opcja, jeżeli ja sam jadę, czy jest jakaś inna opcja zarezerwowania tego całego przedziału. Dostałem informację, że nie, musi pan kupić 4 bilety, więc myślałem, że jeżeli kupuję 4 bilety, to dostanę 4 razy to, co się należy każdej osobie z osobna. No tak by logika tłumaczyła, Jeżeli bo... przyszło faktycznie 4 osoby, a Aha. 2 osoby, no to wtedy dla 2 osób. Okej. Wie pan, my jesteśmy z tego rozliczani. No, pan jedzie sam, kupił 4 bilety, więc my musimy... Więc zapłaciłem za 4 wszystkie poczęstunki. Tak, a my się spodziewamy 4 osób, Tak. a przychodzi pan sam, więc my musimy u siebie w systemie zaznaczyć, że jedzie pan sam. Pomimo tego, Okej. że ma pan... Dobrze, jasne. To nie ma najmniejszego problemu, tylko tak z ciekawości. Dobrze, czyli mogę wyjść, tak? Tak. Dobrze, dziękuję. Mind the gap. No i właśnie, jeszcze tylko pani wchodzi i pyta, że Sobieski. To dlaczego tam się wyświetla Adriatic Express? Ludzie są confused. Jeśli chodzi o miejsce, to zaraz wrócimy do tego i wytłumaczę wam, o co chodzi. Dobrze. 96, 95, 91, 92, czyli to gdzieś chyba... Aha, dobrze, tutaj są... Jest, okej. To są dokładnie moje miejsca, także ja wbijam teraz, słuchajcie, pozwólcie, że się tutaj rozgoszczę i zaraz opowiem wam wszystko, co i jak, z czym do czego. 13:43 i właśnie ruszyliśmy z peronów Warszawy Wschodniej. Także na dzień dobry 2 minutki opóźnienia, ale to na tak długiej trasie nie ma najmniejszego znaczenia. A tak czy inaczej, wyruszyliśmy w tą prawie 21-godzinną podróż. I opowiem wam teraz, jak ta trasa będzie wyglądała. Ponad 1200 km, 38 przystanków od Warszawy Wschodniej, 38 przystankiem będzie Rijeka. Trzymajmy kciuki, żeby to się udało. 13:41 wyjazd, no 42 faktycznie. Planowo powinniśmy być w Rijece 10:04. Także o godzinie 10:04, no jeżeli będziemy do godziny 11, to myślę, że wszystko będzie w porządku. Adriatic Express, pociąg ten, kultowy pociąg już można powiedzieć, jeździ tak naprawdę od 2025 roku. Jak dobrze wiecie, jeżeli nie wiecie, to stał się ogromnym sukcesem kolei polskich PKP Intercity. W tym roku niestety troszeczkę z potknięciami. W zeszłym roku nie widziałem jakichś wielkich negatywnych komentarzy. Pociąg ten kursuje tylko i wyłącznie od końca czerwca do końca sierpnia. Jest to typowo sezonowy pociąg. Zaraz wam pokażę, jak wygląda mój przedział. W pociągu tym nie ma wagonów z przedziałami sypialnymi. Są tylko miejsca siedzące i wagony z przedziałami typu kuszetka. Natomiast tak, światło, a w tunele, okej. Oszukali mnie. Siedzę, czekam, aż wjedziemy do tej centralnej, a tu jest ciemno. Otwieram drzwi, a tu zapomniałem, że może zdarzyć się tak, że nic nie widać po drugiej stronie. Okej, także jesteśmy w centralnej, jest godzina 13:52. Odjazd z Warszawy Centralnej mamy o 14:04, także jeszcze 10 minut tutaj. Wróćmy do opcji, którą ja wybrałem i którą ja dzisiaj będę podróżował.
Kuszetka 4-miejscowa. Koszt, jaki ja zapłaciłem za tą kuszetkę, całą kuszetkę, tak jak już słyszeliście, 1718 zł. Ile? Dużo, niedużo? Moim zdaniem bardzo dużo i zupełnie nieopłacalnie, natomiast Odżałuję już te pieniądze. Żadnych psów, dzieci, nikt nie gada. Teraz jadę jak w niebie. no ja tylko i wyłącznie wykupiłem wszystkie 4 miejsca, żeby swobodnie nagrywać, żeby czuć się swobodnie, żeby nie budzić innych współpasażerów w środku nocy, bo stwierdzę, że gdzieś tam zatrzymujemy się i chcę wyjść na peron i ponagrywać coś. Dlatego stwierdziłem, że nie. Wliczam w koszt czas podróży i kupuję wszystkie 4 miejsca. I właśnie byłem bardzo ciekawy, jak zostanie to rozwiązane. No tak, jak już słyszeliście, na dzień dobry pan obsługujący ten wagon poinformował mnie, że jeżeli jestem sam, to musi zabrać wszystkie 4 dodatki, które przysługują pasażerowi, który podróżuje właśnie na miejscu do leżenia, czyli w kuszetce. Przede wszystkim myślałem, że PKP będzie miało taką opcję, że jeżeli chcę wykupić sobie całą kuszetkę, czyli jeżeli chcę podróżować w komforcie bez innych współpasażerów, to będzie to po pierwsze mniejsza cena, a po drugie w innej formie to rozwiązane. Na zasadzie zakupu jednego biletu jako cały przedział, cała kuszetka. Natomiast nie i kontaktowałem się z PKP Intercity mailowo, zapytałem się, w jaki sposób mam to zrobić i dostałem odpowiedź, że muszę wykupić najnormalniej w świecie 4 bilety. Ja absolutnie nie mam pretensji do tego pana obsługującego ten wagon, ale tak jak mówiłem, no ja zapłaciłem pełne 4 bilety. No pan mówi, że on musi się rozliczać. No ale nadal to są pieniądze, które ja wydałem, więc no myślałem, że należy mi się, to nie jest nic wielkiego, no ale mimo wszystko. Także ja zapłaciłem za ten przejazd 1700. Natomiast jeżeli wybrałbym tylko jedno miejsce, czyli jechałbym z innymi współpasażerami, to zapłaciłbym 430 zł. I nie jest to najniższa cena, jaką można zapłacić za tą trasę, czyli Warszawa Wschodnia-Rijeka, bo najniższą, jaką widziałem, to było 370 zł za miejsce jedno w kuszetce. Jeśli chodzi o miejsca siedzące, to na mój przejazd, na mój pociąg, którym ja teraz jadę, to jedno miejsce siedzące kosztowało 260 zł. I znów, nie jest to najniższa cena, jaką możecie zapłacić za ten przejazd, bo najniższy bilet w tym pociągu, na tej trasie, kosztuje 195 zł. Natomiast jeśli chodzi o kupno biletu w dniu dzisiejszym, to godzinę przed odjazdem sprawdziłem cenę biletu 570 zł. I tak jak możecie zobaczyć, to miejsc w kuszetce już nie ma, pozostały tylko i wyłącznie miejsca siedzące i to z ofertą elastyczną. Ale tak jak możecie też zobaczyć, to miejsc zostało całkiem sporo w tych 2 wagonach siedzących, które jadą oczywiście do Rijeki. Ja mój bilet kupowałem 2 miesiące temu i kupiłem ten bilet przez stronę PKP Intercity. 14:05 i opuszczamy perony Warszawy Centralnej. Następny przystanek będzie to Warszawa Zachodnia i stamtąd będziemy wyjeżdżać o godzinie 14:10, także za parę minutek. Jak wygląda kuszetka w PKP Intercity? Proszę bardzo. Moje miejsce, to też miałem troszeczkę taką zagwozdkę, bo miejsca 9.1, 9.2, 9.6, 9.5 i też pisałem do PKP, czy to będą miejsca w jednym przedziale, bo nie uśmiechało mi się kupno 4 miejsc dla mnie tylko w 2 różnych przedziałach, ale się okazało, że taka dziwna numeracja jest, no tak po prostu. Na zewnątrz mamy Judasza i otwieramy przedział. Welcome. Tadam. To właśnie tak prezentuje się przedział z 4 miejscami leżącymi. A jeśli chodzi o to, co teraz się dzieje, to właśnie zajechaliśmy do Warszawy Zachodniej. Jest godzina 14:08. Tak jak możecie zobaczyć, 4 miejsca. 2 na dole, 2 u góry. Jedno zostało już złożone przez konduktora Wars. Natomiast ja chciałem, żeby to miejsce zostało, bo podczas tej prawie jednogodzinnej podróży może będę chciał się położyć u góry. Może będę chciał położyć się na dole, może u góry, zobaczymy. Także są to... No zobaczymy jak z ich wygodą. Natomiast tutaj nie ma nic więcej, tak naprawdę są miejsca, 4 miejsca do siedzenia. Pan mówił, że można tą leżankę rozłożyć jeszcze.
Okej, czyli o tyle się rozkłada, a do siedzenia z powrotem. No dobra, okej, ma to sens. U góry prawdopodobnie u góry się nie rozkłada, natomiast u góry jest tutaj przerwa około 2-3 cm. W sumie tak samo jak na dole. Aha, dobra, okej, ale skoro są te miejsca, to żeby mieć szerzej, to się rozkłada. W porządku, ma to sens. Dobrze, drabinka na miejsce. Okej, okej, ona się tak... No to powiem Wam, że tu znowu jest, może nie, że problem, ale nie jest ona... Wytrzyma czy nie wytrzyma? Nie, no okej, no można wejść. Ale to nie jest nic. No, można rozjechać się, można by było polecieć. Ale jest okej, no mówmy się. Jest okej. Każde z miejsc posiada gniazdko do ładowania, natomiast jeżeli leżymy u góry, to tego gniazdka nie ma. Czyli gniazdka do ładowania są tylko i wyłącznie przy miejscach siedzących. No okej, no tu są dwa, tutaj przy oknie też dwa. Odjazd nastąpił z Warszawy Zachodniej 14:11, a powinniśmy wyjechać z Warszawy Zachodniej o 14:10-11. No to jest wszystko ok, jest o czasie. Także tak, wracając, mamy 4 punkty do ładowania, świecą się tam diody, więc miejmy nadzieję, że to będzie działać. Jeśli chodzi o siedzenie, to zrobię tak. Jeśli chodzi o jedzenie... Jeśli chodzi o siedzenie, hops, i wygodnie sobie siedzimy, natomiast mam déjà vu z pociągu, którym jechałem z Berlina do Warszawy, bo te oparcia, najwięcej co się ugniata, to są zagłówki, w sensie tutaj te boczki, takie trzymanie na boki w fotelu, natomiast tu to jest tak jak w SKMC, jeśli nie bardziej twardo. No ale tak, plus do tego stoliczek z 2 miejscami na napoje, siatka na telefon bodajże. Ej, no jestem debilem, albo nie rozumiem, o co tu chodzi, jak to się składa, kurde. O mój boss. Uwaga, jak tu idzie? A, dobra. Tu jest takie... Nie ma. Jak to się składa? Dobra, jest pan. Halo? O, już pan wszedł, dobrze. Chciałem pana poinformować, że toalety są z obu stron wagonów. Na samym końcu składu znajduje się wagon gastronomiczny, który jest do 22. Nie omieszkam sprawdzić. Dają pan panel sterowania oświetleniem oraz Tak. klimatyzacją. W Rijece jesteśmy około godziny 10, także o 9:30 koleżanka pana obudzi. Jeżeli będzie pan chciał zakupić jakąś kawę, herbatę rano, także zapraszamy po drugiej stronie wagonu. Koleżanka może pan to sprzedać. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Tak, jak złożyć ten... Tutaj są u dołu 2 dźwigienki. Tutaj trzeba je złożyć jednocześnie. Och, dobra, dziękuję za instrukcję obsługi. Okej, myślę, że to wszystko. Jeszcze ostatnie pytanie. Czy jestem w stanie zamknąć jakkolwiek ten przedział? Od środka? Nie, od zewnątrz. Od zewnątrz niestety nie rozdajemy kluczy Okej. pasażerom. Okej? Od środka można się zamknąć na zameczek. No to jasne, tak. Łańcuszek. Okej. W razie czego jeszcze informuję, że z koleżanką jesteśmy w pracy całą dobę, także proszę się nie... Dobrze. Nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że jeżeli pójdę do Warsu, no to nie będzie mi godziny mniej więcej i No to zostawię zawsze swoich z- rzeczy. To To... jest zawsze z koleżanką czułam, także Super. Dobrze. Bardzo dziękuję za informację. to wszystko to życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No dobrze, słuchajcie, więc na czym myśmy tutaj zatrzymali się? Dobra, czyli jestem debilem jednak. Czyli tutaj są... A, okej, dobra, w porządku. No cóż, no co, człowiek się uczy całe życie. Tak czy inaczej. Co jeszcze można powiedzieć? To światła, punkty świetlne, nocne. Każde łóżko po każdej stronie ma taki punkt świetlny. I słuchajcie, o dziwo to wszystko działa, więc teoretycznie nie ma póki co jeszcze problemu, więc łapka do góry. Chodźmy do panelu sterującego. Tak się przedstawia panel sterujący, czyli sterowanie światłami. Światło wyłączone, światło włączone, światło trochę. O, mamy jakieś ogłoszenie. Dzień dobry, witamy Państwa w pociągu Adriatic Express numer 1277 ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Rijeka przez
Włoszowa Północ Zawiercie. Pociąg prowadzi grupę wagonów do stacji Koper o numerze 1246 i do stacji Wiedeń Westbahnhof o numerze 1107. Następna stacja Opoczno Południe. Would like to invite you to the gastronomic service in car number 351. For comfort and safety, receive information provided in passenger cars. The onboard train crew remarks your service throughout the journey. The train crew compartment is located in the car number 315. Także następna stacja to Opoczno Południe i odjazd z tamtej stacji to 15:04. Wracając do panelu sterującego przedziałem. Że tak jak mówiłem, oświetlenie w formie świetlówki, oldschoolowej świetlówki. Możemy ściszyć i podgłośnić głośność tych komunikatów głosowych od pana konduktora oraz zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę. Na tą chwilę mamy ustawione 22 stopnie, natomiast nie jestem zadowolony z tych 22 stopni i zrobimy... nie zrobimy. To zobaczmy jeszcze, w jakim zakresie temperatury można zmienić, czyli od 22 do 28. Tutaj mamy wyświetlacz, na którym powinno być napisana data, napisany czas, prędkość, temperatura. Kojarzę to też chyba, kto ma dzisiaj, w dniu dzisiejszym imieniny. Jedno, co musimy sprawdzić od razu, to chodźmy zobaczyć, kiedy ten wagon został wyprodukowany. Zobaczmy. Wyprodukowany w 1992 roku, a zmodernizowany w 2016 roku. Nie, więc tak będzie, że jedziemy w wagonie wyremontowanym, odnowionym 10 lat temu. Jeżeli by powiedzieć, czy wszystko działa, no to na przykład na wyświetlaczu nie działa prędkościomierz ani jakiekolwiek inne informacje. Czy jest to do czegoś potrzebne? Oczywiście, że nie, ale no fajnie by było wiedzieć, z jaką prędkością teraz jedziemy. A jedziemy z maksymalną prędkością, z jaką ten pociąg będzie się poruszał na tej trasie, czyli 160 km na godzinę. Co dostajemy w cenę biletu? Poduszeczka. Natomiast nie wiem, czy to będzie widać. No tam trochę poplamione taki ten Jasiek. Prześcieradło. Kocyk. Kocyk do przykrycia się. Nie ma żadnego zapachu. Natomiast stan tego kocyka woda bez możliwości wyboru, czy gazowana, czy niegazowana. Ja dostałem niegazowaną. Poczuj świeżość podróży. Nawilżająca chusteczka odświeżająca do rąk o działaniu antybakteryjnym. Fajny, sygnowany PKP Intercity. Super. A jaka jest produkcja? Psychomed z Bielsko-Białej. Fajnie, wspieramy polski przemysł, nie z Chin. Chociaż kto wie, gdzie to było tak naprawdę wyprodukowane. Wafel Dr. Gerard Crunch Cocoa Filling. I to wszystko. Poduszeczka niezaczysta. Prześcieradło, nie patrzyłem jeszcze na prześcieradło. No i kocyk to tak by wyciągnięty gdzieś z piwnicy. Zobaczmy pozostałe poduszki, czy one też są w takim stanie. O, przepraszam. To żadne plamy, słuchajcie. To są sygnatury Wars, a ja myślałem, że to są plamy. Zwracam honor. Poduszki są czyste. Poduszki nie są brudne. Tylko tam po prostu już były sprane te napisy Wars. Słuchajcie, jest godzina 14:30 na tą chwilę, czyli do Opoczna zostało około pół godziny. I szczerze powiedziawszy, to położyłbym się i zdrzemnąłbym się. Słuchajcie, tylko i wyłącznie dlatego, że ja do Warszawy przyleciałem z Mediolanu. Słuchajcie, ja ogólnie to myślałem, że to się wszystko posypie i cały ten mój plan pójdzie, bo tak mogło się wydarzyć. Dlaczego? No z Manchesteru przyleciałem do Warszawy, ale nie bezpośrednim lotem, tylko z przesiadką w Mediolanie. Ogólnie od samego początku tam i w Manchesterze samolot był już opóźniony. No tak miałem zaplanowane, żeby najnormalniej w świecie zaoszczędzić kasę, bo sam lot bezpośredni z Manchesteru do Warszawy był 2 razy droższy niż z przesiadką, więc stwierdziłem, że dobra, polecę sobie przez Mediolan. Będzie to dłuższa podróż, o 4 godziny powiedzmy. No i tak to też zrobiłem. Do Mediolanu doleciałem, natomiast samolot z Mediolanu do Warszawy został anulowany. Wizz Air anulował samolot, więc miałem nieplanowany nocleg w Mediolanie i dzisiaj z samego rana o 7 rano wyleciałem z Mediolanu, o 9 byłem w Warszawie, więc pobudka była około godziny 4, przed 4.
Także jestem taki troszeczkę... Przydałaby się taka drzemeczka z 15-20 minut, ale jeszcze zdążymy się zdrzemnąć, a na tą chwilę myślę, że to jest dobry pomysł, żeby przejść się po pociągu i zobaczyć, ile i jakie wagony są na tą chwilę w tym pociągu, bo to będzie się zmieniać. Wagony będą odczepiane, doczepiane i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Standardowo zobaczmy, jak wygląda ten pociąg. Jesteśmy w ostatnim wagonie. Tym razem zaczynamy od ostatniego wagonu i przejdziemy aż do samej lokomotywy. Wagon o numerze 352 do Wiednia, czyli to jest wagon pociągu Sobieski. To jest wagon z 93 roku, a modernizację przeszedł w 2008 roku. Standardowo 3 miejsca w przedziale i całkiem sporo ludzi. Byłem w przedziale obok i tam wieje chłodem, więc jeżeli tu wieje ciepłem, to tylko dlatego, że było otwarte okno. Dobra, chodzi tutaj prawdopodobnie o klimatyzację, bo wagon klasy pierwszej i tam klimatyzacja nie działa. Jest tak parno. A zobaczmy, jak wygląda toaleta. Modernizacja 2008 rok, no i to widać. Ale jeszcze jest w miarę czysta i jest wszystko w porządku, jeżeli jest funkcjonalna, a jest funkcjonalna, jeżeli jest woda. Jest woda? Jak najbardziej, więc idziemy dalej. Następnym wagonem jest to wagon restauracyjny Wars, słuchajcie. I idąc tutaj, już widziałem, że na tą chwilę nie ma tutaj miejsca. Jest pełne obłożenie, niestety. Natomiast podczas tego przejazdu spróbuję pewnej rzeczy, mianowicie aplikacji. Jeszcze tego nie robiłem i zobaczymy, czy uda się zamówić z przedziału restauracyjnego jedzenie do mojego wagonu, który jest oddalony chyba o 5. I teraz wchodzimy do kolejnego wagonu o numerze 350. Co można zauważyć, to tak samo jak w tamtym wagonie, tu w ogóle nie ma klimatyzacji. Kolejny wagon, który jedzie do Wiednia. Jest to wagon, nie widzę tutaj daty produkcji, w którym, jak możecie zobaczyć, są rowery. Jest to wagon otwarty, czyli tramwaj. I tutaj ludzi jest mnóstwo, jak możecie zobaczyć. Mnóstwo ludzi tutaj siedzi. Mnóstwo walizek. To był numer tego wagonu, na którym niestety nie jest napisane, z którego roku on jest, kiedy został wyprodukowany albo kiedy został zmodernizowany, więc liczę na Was. Dajcie proszę znać, w którym roku tamten wagon bezprzedziałowy, czyli otwarty, został wyprodukowany albo zmodernizowany. Ja chcę tylko powiedzieć, nie wiem, czy to widać, czy moje czoło się świeci. Tutaj do tej chwili, do tej pory, a jest to już który? No teraz wszedłem do wagonu o numerze 348. Tu nie ma klimatyzacji. Dobra, wchodzimy dalej. O, tu jest klima. Jest to wagon drugiej klasy przedziałowy. Rozumiem, że ludzie, którzy siedzą w przejściu na tych rozstawianych fotelikach, nie mają miejscówki, tak? Pytanie, jak daleko jadą. Czy jadą w ten sposób do Wiednia, czy jadą tylko na przykład do Opoczna. No tak czy inaczej, wszedłem do wagonu numer 346, słuchajcie, który pojedzie ze mną do Rijeki. I jest to wagon drugiej klasy, w którym to też dosyć sporo osób siedzi. O, tam siedziały na przykład 4 siostry zakonne. W każdym przedziale ktoś siedzi, słuchajcie. Nie jest tak, że jest zupełnie pusty, więc spoko. No i tutaj dmucha. Tu dmucha klimatyzacja. Ciekawe, czyli wagony, które jadą do Rijeki, mają klimatyzację, a wagony Sobieskiego, które jadą do Wiednia, nie. Kolejny wagon z numerem 345, który jedzie do Rijeki. Jak wygląda toaleta? I znów, nawet w toalecie klimatyzacja, więc naprawdę przyjemnie. W porównaniu oczywiście do tamtych wagonów. A co z wodą? Działa. I ogólnie toaleta całkiem spoko, przyjemna, jeśli chodzi o rozmiar. I jeszcze dodam tylko, że wagon ten, który właśnie tutaj jesteśmy, został wybudowany w 1994, a modyfikacja przeszedł w 17. Także ten wagon jedzie do Rijeki. Tutaj dwóch panów siedzi, tu jeden pan siedzi, a tu na przykład, słuchajcie, nie siedzi nikt. Ja już straciłem rachubę, w którym jestem numerze wagonu. Pociąg zwalnia, więc idziemy dalej. Cały czas jesteśmy w dobrym pociągu i w dobrym wagonie, który jedzie do Rijeki. Tutaj mamy na przykład wózek. Proszę bardzo, taki wózek. Jest to wagon z kuszetkami.
A sprawdźmy, ile jest tych kuszetek w takim wagonie. Raz, 2, 3, 8, 9, 10. 10 kuszetek po 4 miejsca to 40 osób. Wejście i tu już klimatyzacji nie ma, o dziwo. A zobaczmy, jak wygląda toaleta. Oj, ta toaleta jest zamknięta. Mogłem wejść do toalety w moim wagonie, ale dobra, to jeszcze wejdziemy do toalety i zobaczymy, jak wygląda toaleta w wagonie z miejscami leżącymi. Jeżeli dobrze kojarzę, wagon z numerem 347 i wagon ten jedzie do Koper, czyli teraz jesteśmy w wagonie, który jedzie do Słowenii. Toaleta bardzo podobna. Wagon zbudowany w 94, zmodernizowany w 17. Klimatyzacja dmucha, więc spoko, spoko. Jedna pani na laptopie sobie siedzi. Tutaj dwóch panów na przykład, a tu na przykład pusto. A tak z ciekawości zobaczmy, czy światła działają. Co jest? Słuchajcie, czy ja coś źle robię, czy ja coś źle robię, czemu one nie działają? Nieważne. Tutaj znów jeden pan, tutaj jedna pani. Tutaj para, zdrapki zdrapują. Jadą do Chorwacji. Nie, no ci państwo jadą do Słowenii. Na szczęście zdrapują. Drapią. No i słuchajcie, i to jest ostatni wagon. Przed nami już tylko lokomotywa. Także tak się przedstawia cały skład, który wystartował z Warszawy Wschodniej. Także wracajmy na miejsce. Zobaczymy, czy uda mi się skorzystać z aplikacji, żeby zamówić jedzenie do przedziału. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście na kanale i że tak fajnie komentujecie i tak fajnie wyjaśniacie mnie i dzielicie się z Waszymi doświadczeniami, bo tak naprawdę ja się też uczę. I między innymi dlatego teraz wiem, że nie muszę iść do Warsu i mogę sobie mojego schabowego zjeść w przedziale. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za te wszystkie komentarze. Jest mi bardzo miło. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda toaleta. Dla niepalących oczywiście. Zobaczmy, co tutaj jest. No to powiem Wam, że toaleta jak toaleta. Jest czysto. Zobaczcie, jest czysto. Póki co jeszcze. Także ogromny plus dla PKP i dla użytkowników i dla pasażerów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po kilkunastu godzinach jazdy. I sprawdźmy oczywiście coś, co musimy sprawdzić. Woda. No jest woda. Zdaje się, że zajechaliśmy do Opoczna. Proszę. Otworzyło się? Otworzyło się, no. Pani wychodzi? Tak, To ja pomogę. pani pomoże. To pani wyjdzie, a... O, proszę bardzo. Opoczno południe, słuchajcie. Parno i duszno. Na początku mówiłem, że 22 stopnie tylko, dlaczego nie mniej. Tam w innym wagonie było 20. Natomiast powiem Wam, że jak się nawet przychodzi tutaj do tych 22 stopni, to jest taka ulga. Jednak klimatyzacja to jest chyba podstawa w takim okresie, czyli w letnim okresie. Współczuję, naprawdę współczuję tym ludziom, którzy muszą jechać nawet w pierwszej klasie bez klimatyzacji, bo jest parno i duszno. Sprawdźmy coś, co zawsze sprawdzam podczas moich przejazdów, a coś, co jest bardzo istotne, bardzo ważne moim zdaniem, dla wielu nie, ale dla mnie jest to bardzo istotne. Jest to połączenie Wi-Fi, prędkość Wi-Fi i czy w ogóle to połączenie istnieje. Na tą chwilę na przykład w telefonie mam jedną kreskę 4G, więc tym zasięgiem jest bardzo słabo. No sprawdźmy, czy uda mi się połączyć z Wi-Fi. No jak widać, Wi-Fi istnieje, to już jest coś, to już jest plus. Jest, słuchajcie. Jest! I prędkość wysyłu. Także słuchajcie, z pingiem 70 uważam, że jest to dobry wynik. Nie jest to jakoś super świetny internet, nie jest to słaby, tak jak potrafi być w pociągach Eurostar. Zobaczymy, jak to wygląda w przypadku Adriatic Express. Czy ten internet jest na całej trasie przejazdu tego pociągu. Sprawdźmy, czy jestem uratowany i czy działa zasilanie. No, świeci się światełko, więc... Tak, jest, ok. Zobaczmy. Ok. Czyli mamy zasilanie. Jest. To najważniejsze. 15:30. I właśnie wjeżdżamy w perony Włoszczowej. Włoszczowa, północ. Czyli o czasie.
Brawo, brawo. Póki co wszystko o czasie. Następny przystanek będzie to Zawiercie i to będzie w okolicach 16:04. Więc teraz spróbuję zamówić jedzenie z wagonu restauracyjnego Wars do miejsca tutaj, do mojego przedziału i zobaczymy, czy to się uda. Tak wygląda właśnie aplikacja. Mogę zobaczyć sobie, w którym momencie podróży jestem teraz, ale nas to nie interesuje na tą chwilę. Zamów posiłek Wars. Klikamy, zobaczymy, co wyjdzie. Jak to działa? Funkcja zamawiania jest dostępna, bla bla bla, wybierz kafel, bla bla bla. No dobra. Czy chodzi o ten kafel tutaj właśnie MWARS zamów posiłek? Internal Server Error. O, tego nie widziałem wcześniej. Dobra, czyli wyskoczył jakiś błąd. Wiecie co? Ja pójdę do konduktora tutaj obsługującego ten przedział. Zapytam się, czy ja dobrze robię, bo może faktycznie robię coś źle. No i dobra. Jest osobna aplikacja, która nazywa się na sklepie MWARS. Jest tutaj pytanie z aplikacji, jak możecie zobaczyć, MWARS, aby użyć GPS-u. Aplikacja będzie wiedziała, w jakim pociągu znajduje się. I mamy listę pociągów, czyli sama aplikacja nie stwierdziła, w którym znajdujemy się pociągu. No to cóż, poszukajmy. Nasz się nazywa Adriatic Express, czyli powinien być na samym początku jako A. Aha, czyli nawet nie jest... Alfabetycznie nie mamy poszukać. No, niedobrze. To jak ja mam tutaj poszukać? Ja rozumiem, że tutaj jest Sobieski 107, ale ja nie jadę Sobieskim, tylko ja jadę Adriatic Express. I teraz pytanie, czy to jest Sobieski, czy to jest Adriatic Express? Jest godzina 16:02 i właśnie wjeżdżamy do Zawiercia. Z Zawiercia mamy wyjeżdżać o 16:04, więc dobrze, dobrze. Mam pewne podejrzenie, że no, skoro Wars jest tylko do Wiednia, no to musi być ten Sobieski. Sprawdziłem w internecie po wpisaniu Sobieski 107. Wyskakuje właśnie ten pociąg, który odjeżdża o 13:41 z Warszawy Wschodniej, więc to musi być to. To co, ryzykujemy? A co tam? Spróbujemy. Także wchodzimy jeszcze raz do MWARS. Tutaj jest wyszukiwarka i jak wpiszemy Adriatic, to nie wyskakuje nic, więc to na pewno nie to. Natomiast no, wydaje mi się, że nie wyskakuje, no bo ten wagon należy do pociągu Sobieski. To nie zmienia faktu, że no, troszeczkę jest to niejasno opisane, wyjaśnione dla zwykłego pasażera. Trzeba dociekać. Wchodźmy. Sobieski. Sobieski 107. No i proszę. Jeśli chodzi o cenę, to półlitrowa butelka to 7 zł. Lemoniada, czyli bolek i lolek, bo podejrzewam, że to właśnie taka lemoniada jest tutaj, 8 zł. Półlitrowa cola, czy Sprite inne różne tego typu, 9,50. Main. Traditional breaded pork cutlet. Pork? Powinno być pork chyba. No dobra, nieważne. 47. Albo ceny wzrosły, albo wliczone jest to, że ktoś przyniesie nam tutaj. Nie wiem. No tak czy inaczej powinno chyba kosztować schaboszczak 44 zł. No tak czy inaczej, bierzemy. 520 gramów. Chyba jest, ok. Żurek. A ile żurek kosztuje? Traditional Polish 21,31. I do tego wziąłbym napój zimny, czyli to jest Kraft. Dodajemy do koszyka 55 zł. EIP 3500. Co? Dlaczego Pendolino? Ja tutaj robię order. Carriage number. My jesteśmy w 344. Seat number powiedzmy 91. Order has been sent. Słuchajcie. Ale dlaczego tutaj jest w procesie Pendolino? 14 zł? Nie rozumiem. No tak czy inaczej, jak widzicie, mam tutaj, że w Sobieskim jest oczekujące 344 91 numer, tak, to się zgadza. Kartą zapłacę 55 zł, czyli schabowy i bolek i lolek. No, zobaczymy, czy to potwierdzą, bo podejrzewam, że tutaj właśnie to waiting zmienicie na confirmed albo prepared. No, nie wiem, zobaczymy. I dostałem powiadomienie, o które mnie prosili i zapewniali, że nie będą spamować. Dziękujemy za złożenie zamówienia i w ciągu 15 minut zostanie dostarczone jedzonko. Teraz jest godzina 16:10, czyli teoretycznie do 16:25 powinienem mieć schabowego. 16:19. To było wydlewane
Schabowy i oranżada chyba to będzie, tak? Nie, Super. Tam nie było zaznaczone, tylko napój taki nie było zaznaczone, że oranżada. Może być Bo tam taki. jest różne Liczyłem na bolkę i lolka, bo chyba macie taką, prawda? Tak, ale już została tylko ciepła oranżada. O, no to dobrze. Dobra, karton, tak? 55 złotych. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, bo w aplikacji schabowy 47 chyba złotych, a nie kosztował 44 normalnie? Na miejsce 44. Czyli 3 złote Opakowanie są jest, tak. jasne, okej. Super, bardzo bardzo. dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No to najpierw chciałem powiedzieć, że zajechaliśmy do Dąbrowy Górniczej. Przyszło jedzenie. Cóż my tutaj mamy? Sztućce wielokrotnego użytku. Sztućce plastikowe. No i proszę Państwa, danie główne, czyli pan schabowy. Muszę to zjeść. I do tego otrzymałem napój. Pan powiedział, że nie zaznaczyłem jaki. Chyba tam była właśnie adnotacja. Wiem, że było przy schabowym adnotacja. A może przy tym? Który? Ciekawy temat. Jak otworzyć butelkę? Jak kapsel otworzyć? Znaczy ja wiem jak otworzyć. To nie chodzi o to, że ja nie wiem jak otworzyć. Szukam, czy jest coś na wzór hoteli, gdzie jest do otwierania. Mógłbym od haczyka, mógłbym od stolika, ale nie chcę uszkodzić. Ale tu jest taki idealne miejsce. Więc szczegół, no szczegół, ale no tak warty zauważenia, że fajnie by było, gdyby zostało to otwierane. No chyba, że tutaj jest gdzieś otwieracz, a ja jestem ślepy, co jest całkiem możliwe. No tak czy inaczej, ja zabieram się za spożycie tego oto pokarmu. Wciąż dobry. Cały czas na takim samym poziomie. Człowiek najedzony. Pociąg jedzie. Zobaczcie, że aplikacja pokazuje aktualną pozycję między Sosnowcem a Katowicami. Zobaczmy, gdzie my tu stoimy. To dopiero teraz jesteśmy w Sosnowcu. No nic, także teraz słuchajcie, centrum Katowice. Katowice. 16:57, czyli z 10-minutowym opóźnieniem opuszczamy perony Katowic i żegnamy Katowice. Fiaty na autolawetach, więc jesteśmy gdzie? W Tychach. 17:17, a mieliśmy wyjeżdżać stąd 17:14. Więc nadrobiliśmy trochę, 3-4 minuty. Słuchajcie, wjeżdżamy do Rybnika, jest godzina 17:49 i dokładnie tak jak widać teraz nawet tutaj na peronie na ogłoszenie na tablicy, no jest 5 minut opóźnienia. Także cały czas mniej więcej trzyma to opóźnienie. Wyjeżdżamy z Rybnika i serdecznie pozdrawiam użytkowników strony, grupy na Facebooku Kolejowy Rybnik, bodajże tak się nazywa. Bo często na fejsie pojawiają mi się posty właśnie z tej grupy. Serdeczny pozdro dla Was. I meldujemy się w peronach Wodzisławia Śląskiego. I odjazd z chałupek. Słuchajcie, odjazd z chałupek. Za chwilkę przekraczamy granicę. Rzeka Odra. I to właśnie teraz wjechaliśmy do Czech. Teraz czekamy na wyjście na perony Bochumina i zobaczymy, jak wygląda proces przepinania lokomotywy, bo to będzie pierwszy raz, gdy podczas tej podróży pociąg zmieni lokomotywę. I oto wjeżdżamy w perony Bochumina. Bochumin. Chodźmy. Proszę bardzo. Pan zaczyna odłączać lokomotywę. Ja tu sobie usiądę i będę obserwował cały proces z boku. Ta lokomotywa została już właśnie odczepiona, natomiast z tego co widziałem, to po drugiej stronie została podczepiona czeska lokomotywa. Także chodźcie zobaczyć tą lokomotywę. Długi ten pociąg, mam nadzieję, że zdążę. Muszę słuchać gwizdka. I taka lokomotywa
czeskich drach dobiegłem do końca. Tutaj ziomki. Pozdro, jak będziecie oglądać ten film. I taka właśnie to lokomotywa. I od teraz czeska będzie nas ciągnęła. Był gwizdek. Opa, dzięki. A to nie było dobrze. Ale tam jeszcze zostali ludzie przecież. No. Od nas. No i już nie można. Jest problem jakiś? No tak, zostali. A nie można otworzyć. Tak. No, To jest, temat zero. Trzeba iść zostali. ratować. A tu nie? Nie, jest, dobra, teraz. No, udało się. Tak, udało się. Trzeba być czujny. Oj, bardzo. Słuchajcie, to jest to, o czym ja mówiłem. Bo taki miałem sen, że wyszedłem i zostałem. Teraz ruszyliśmy z Bochumina. Jest godzina 18:42. I tu w Czechach następna stacja będzie to Ostrawa. Także teraz przejedźmy przez czeski kraj w kierunku Austrii. Jest Ostrawa. Wyjechaliśmy z Ostrawy. Jest to idealny czas, by pójść zobaczyć, czy w Warsie wciąż są tłumy. Ale jaka paruwa, właśnie wchodzę do bezprzedziałowego. Tutaj trochę ludzi siedzi, ale tutaj panuje taki zaduch, jeszcze jak ktoś je coś ciepłego, jakieś makarony. No to tu jest atmosfera gęsta. Jest warstwo, czuję zapachy. Ale tu jest paruwa. Czy jest miejsce? Zobaczmy. Jest miejsce, słuchajcie. Taka dwójeczka. Więc pozwolę sobie usiąść. Pozwolę sobie otworzyć okno. Czas pójść, coś tam zamówić. Wasze zdrowie. Słuchajcie, wróciłem. Jestem cały mokry. Tak jak lubię Wars, to tam po prostu nie dało się siedzieć. No masakra. Cały mokry, kleję się. A ile ja tam byłem? Raz tylko wypiłem i uciekałem, bo no po prostu się nie da siedzieć. No wiadomo, jakbym jechał od samego początku bez klimatyzacji, to pewnie nie robiłoby mi to różnicy. Natomiast jak tutaj mam u siebie w przedziale klimę, to bez klimy taka podróż tam... A w ogóle to najgorszy wagon to ten bez przedziałów, ten otwarty wagon. O, niemożliwe, jaki tam jest zaduch. Powiem wam taką ciekawostkę. Ja rozumiem. Wszystko kosztuje, wszystko to jest pieniądz. Natomiast no, poszedłem tutaj do pana obsługującego nasz wagon i zapytałem, czy posiada jakieś kubeczki. Jednorazowe, plastikowe, jakkolwiek. Usłyszałem, że mamy takie na sprzedaż. Myśląc, że to będzie jakiś kubek ceramiczny z logiem PKP, to nawet pomyślałem sobie, o, będzie fajna pamiątka. Natomiast nie. Pan miał na sprzedaż takie kubeczki. Zwykły taki papierowy kubeczek za 75 groszy. Wszystko ma swoją cenę. Nawet taki jednorazowy kubek. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi w Czechach, którą musimy pokonać. To chyba dobry czas, żeby zobaczyć, czy Wi-Fi na pokładzie polskiego PKP Intercity działa poza granicą. Wi-Fi jest włączone. Okej, mamy wynik. Słuchajcie, można powiedzieć, że obalamy mity. No na tą chwilę za granicą polski internet w polskim PKP Intercity jak najbardziej działa i to dobrze działa. Mkniemy z prędkością 150 km na godzinę. No, największy hałas jest z uszczelek okien. Nawiew klimatyzacji jest tutaj pod oknem. Jakby jakąś spalenizną troszeczkę tak. Mam nadzieję, że się nie palimy. Czy wy kojarzycie zapach suszarki do włosów, która za chwilę się spali? To właśnie z tych nawiewów tutaj takie coś wylatuje. Pójdę teraz zapytać się konduktora Wars, a może powącham u niego. Ja nie wiem, może... Znaczy nie, no na pewno nie. Ja czuję spaleniznę. Ze względu na to, że po prostu z hamulców. Aha, czyli to jest hamulce to są, okej, bo normalnie czuć z nawiewu jakby... Znaczy tak, Czyli to jest normalne. Nie ma się co denerwować, martwić. Nie, ze względu na to, Okej. że teraz po prostu wagon przyhamował i hamulce się... Czyli to jest całkiem normalne, bardzo dziękuję. Okej.
Pomyślicie, że i powiecie, że ale naprawdę, serio. I to jest zastanawiające. W dobie filtrów HEPA, wagon 16 rok, chyba powinny być jakieś filtry, które odcinają jakiekolwiek zapachy, które dochodzą do systemu dmuchaw, gdzie pompują powietrze do przedziałów pasażerskich. Ale może się mylę. Więcej jak spalona elektronika, a bardziej jak hamulce po ostrym hamowaniu. I to by się zgadzało. Natomiast nie rozumiem jednego. Dlaczego przejechaliśmy przez Polskę i nie czułem tego zapachu? Czy to może oznaczać, że maszynista czeski bardziej daje po hamulcach? Później hamuje i dlatego te hamulce bardziej się nagrzewają? Co nie zmienia faktu, że nie rozumiem dlaczego. Nie ma żadnego filtra, żeby eliminować to. Słuchajcie, Breclaw. Także ostatnia stacja w Czechach i za chwilę będziemy przekraczać granicę z Austrią. Vlak Eurocity číslo 283 dopravce České dráhy do stanice Nové Zámky s odjezdem ve 20 hodin 53 minut bude o 10 minut opožděn. I właśnie w tym momencie, właśnie teraz wjechaliśmy do Austrii ze wspaniałym zachodem słońca i kolorami, które maluje niebo w bardzo ładne barwy. Czekamy na stację Wiedeń. 21:40. Myślę, że to jest dobry moment, żeby sprawdzić, co z tym Wi-Fi i co z tym internetem poza granicami Polski. Jestem na Wi-Fi. Sprawdźmy to. Nice. 40 mega ściągania, upload zostaje na tym samym poziomie. Nie powiem nic innego, tylko brawo PKP. Internet za granicą Polski jak najbardziej działa. OBB, mam déjà vu. 22:04 i właśnie wjeżdżamy w perony dworca głównego we Wiedniu. Z ostrym hamowaniem. Dobra, chodźmy. Zobaczmy, jak to wygląda we Wiedniu. Mind the gap. Oto Wiedeń. Halo. Bardzo duża grupa osób wyszła właśnie z wagonów Sobieskiego. A tak naprawdę chyba wszyscy. Bo to jest stacja docelowa tego pociągu. Jeżeli się nie mylę. To znaczy części tego pociągu Sobieskiego. 22:08. Tego dworca powinniśmy wyjeżdżać o godzinie 22, więc cały czas, jak widać, mamy to opóźnienie około 10 minut. Staliśmy tutaj na głównym dworcu we Wiedniu tylko 3 minuty. Także teraz kolejny przystanek we Wiedniu i następny trzeci, czyli zachodni. I to tam właśnie będą roszady wagonów. Od tego momentu aplikacja PKP Intercity pokazuje, o której przyjeżdżamy i o której odjeżdżamy. Do tej pory mieliśmy tylko odjazdy ze stacji, a teraz wiemy, jak długo będziemy czekać na danej stacji. Nie wiem, czemu do tej pory tego nie było. 22:30 można powiedzieć i zbliżamy się do ostatniego dworca we Wiedniu, na którym będą to manewry. Czyli ostatni pasażerowie z Sobieskiego wyjdą, jeżeli ktokolwiek tam jeszcze został, i wagony te zostaną odczepione, a reszta wagonów, które zostaną, pojadą w stronę Chorwacji i Słowenii, bo jeszcze Koper. Cztery wagony pojadą dalej w stronę Chorwacji i Słowenii. Natomiast chodźmy teraz na sam przód, na czoło składu, przy którym widzę już pracowników kolei. Tutaj pan odłącza lokomotywę od naszego składu. Lokomotywa, która nas ciągnęła po stronie czeskiej tutaj do Wiednia, to Weruska.
Domniemywam, że jest to jakieś czeskie imię, Beruska. No i niestety ten oto pan, czyli wagon restauracyjny, zostaje tutaj i już z nami nie jedzie. Nie będzie już schabowego, ale śniadanko, może jakaś jajecznica by wpadła. Ajajajaj. I doszliśmy tutaj do tego miejsca, czyli ostatni wagon, który zmierzał do Wiednia, czyli jako Sobieski, a tutaj już światełka zostały włączone. Czyli wychodzi na to, że jednak będzie to ostatni wagon i nic nie zostanie więcej doczepione. Blokada już jest założona, także definitywnie będzie to ostatni wagon. Czyli w 4-wagonowym składzie polecimy na Chorwację i na Słowenię. Chodźmy naprzód i zobaczmy, cóż za lokomotywa OBB będzie nas ciągnęła teraz. Dzień dobry. Dobrze pamiętam pana z jakiejś podróży po Rumunii na YouTubie? A tak, zgadza się. Zgadza się, tak. Na motocyklu. Na motocyklu. Tak, tak, tak. Ja Byłem. nawet tam pisałem do pana. Naprawdę? Tak. No to miło mi. Grzegorz jestem. No byłem, to piękna trasa, ale obydwie trasy są Ja wiem. cudowne. Byłem, ale znaczy miało być kręcone, ale to Okej. było tirem, to nie bardzo. A oj, to chyba kojarzę, czy komentował pan coś na zasadzie takiej, że byłem tam, ale nie mogłem jechać tymi trasami, bo Tak, jechałem tak, ciężkim tak. zestawem. Pamiętam komentarz. Pamiętam komentarz. No, no. Ja, do Rijeki. Do Rijeki. No. Ja tutaj jestem w 70. W tym wagonie 70 miejsce. Siedzące miejsce. Dobrze, okej. Nie No, ma nikogo. to jeszcze się wtedy zobaczymy. A, jak miło. No, tego się nie spodziewałem, że zobaczę widza, który jeszcze komentował i pamiętałem ten komentarz. Także mimo wszystko, że jeszcze się zobaczymy, to serdecznie pozdrawiam. Jest i ona, lokomotywa OBB. I to ta lokomotywa będzie ciągnęła nas przez resztę Austrii. Nie jest za świeży sprzęt. No ale co, działa? Działa. Ale cały czas jestem w szoku, że akurat w tym pociągu, na tej trasie spotkałem mojego widza. O, 22:48. Ruszamy. I teraz pytanie, gdzie będzie zmiana kolejnej lokomotywy? W Lublianie postój będzie trwał 23-25 minut. Więc wydaje mi się, że zmiana lokomotywy nastąpi właśnie w Lublianie. Ale mogę się mylić. Sprawdzimy to. Wyjechaliśmy z Wiednia. Przejdę się teraz jeszcze przez pociąg i zobaczymy, jak to wygląda, ile osób jest. A między innymi pójdę i zobaczę, co u Grzegorza, czyli widza. Ludzie już normalnie sobie leżą i śpią. W każdym przedziale zasłonki zasłonięte i widzę ludzi leżących, więc pasażerowie weszli w mocny tryb snu. A ja jestem w ostatnim wagonie, a za nami już tylko tory. Poszukajmy widza Grzegorza. O, haha, jest. Widzę, że będziemy razem podróżowali. To może się poznamy. Bardzo mi miło. Porozmawiałem sobie z Grzegorzem. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Ja muszę kupić sobie butelkę wody na noc. Czy ja mogę kupić butelkę wody? Kartą czy gotówką? Kartą. Będzie problem? Znaczy, ze względu na to, jaką mamy kasę, No. będę musiał zrobić dwie transakcje. Jedną za butelkę wody, drugą za wodę samą. Bo teraz mamy system kaucyjny. Że jedna transakcja będzie za 50 groszy, druga będzie za 5 zł. Jakkolwiek. Zróbmy tak, żeby działało. Wodę gazowaną, niegazowaną? A jak jest wybór, to poproszę gazowaną. Specjalny druk. Pieczątka. Oficjalnie. Niestety RODO. Nie możemy się podpisywać. Okej. Towars powinien wprowadzić wodę w opakowaniach szklanych. Wtedy nie byłoby tego. Szans na zimną nie ma. Niestety nie mamy, Dobrze. nie mamy miejsca. Mamy Okej, napoje. jasne. Dobra, spokojnie. Najważniejsze, że da się kupić. A ile papieru przy tym. Dobra, dziękuję bardzo. Rozumiem, że w Lublianie już pana nie będzie. Będę, bo musimy dojechać, a potem zaczynam pracę. A, okej, w dobra, Rijece. okej. To tak czy inaczej, jeżeli nie będę pana widział, bo może tak się zdarzyć, to bardzo dziękuję za pomoc do tej pory, do tej Nie, 23:40. Super. Że się przydała. Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Ogólny koszt wody to 5,50. 5 zł woda i 50 groszy butelka. Paragon fiskalny otrzymałem.
Okej, i tych 50 groszy nie ma naliczonych, natomiast niniejszym potwierdzam, że kaucja w wysokości 50 groszy została uiszczona za butelkę. Z uwagi na brak możliwości wprowadzenia pozycji kaucja w kasie fiskalnej, potwierdzenie to stanowi dowód zapłaty. Wystawiono w 2 egzemplarzach, jeden dla sprzedawcy, drugi dla kupującego. Ja myślałem, że wprowadzenie systemu kaucyjnego ma spowodować zmniejszenie śmieci z plastiku w PKP Intercity w Warsie. Zakup butelki z wodą generuje 2 paragony plus jeszcze to. Tak średnio bym powiedział chyba. Jesteśmy w tej okolicy, czyli tak w połowie trasy między Wiedniem a Graz. Muszę spojrzeć w telefon i poodpowiadać na komentarze, bo widziałem, że trochę się pojawiło. I powoli będę kładł się właśnie tutaj do góry. Wydaje mi się, że u góry będę sobie próbował zasnąć. Ja nie użyję tego. Wydaje mi się, że po prostu drugie prześcieradło, które mam, uwinę się nim i też będzie dobrze. Trzymajcie kciuki. No, jestem ciekaw, do ilu kilogramów jest to łóżko. Jestem, słuchajcie, jestem. Właśnie ja nie rozumiem, dlaczego tu są 2 prześcieradła. No, nie wiem. Dobra, to damy tu podusieczka. Takie nocne światło. Budzik ustawiony. 5:30 pobudka. Nic do. Ja próbuję zasnąć. Dobranoc. Dzień dobry. Co tam za oknem? O, jakieś kurki. Dzień dobry. Gdzie my jesteśmy? Za jakieś 15-20 km od Lubliany. Słuchajcie, spałem może z 2 razy. Raz przebudziłem się, także zregenerowałem się. Mimo że łóżko to bardzo sztywne. Nic to. Trzeba tutaj się ogarnąć, tak aby w Lublianie wyjść na perony. Zobaczyć, w jakim stanie jest nasz pociąg, bo nie mam pojęcia, czy koniec końców ta lokomotywa była zmieniana, czy może jakieś wagony zostały doczepione. Co tu się dzieje? Bo ludzie już nie śpią. Słowenia. No, zobaczmy, jak wygląda łazienka. Śmietnik full, 0 papieru toaletowego. Tu ogólnie, no co, no widać, że ludzie myją zęby i tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że jest woda. A woda jest, więc idealnie. Perfekto! No, także jest woda, to najważniejsze. Ta woda jest wręcz gorąca. Za to plus. Natomiast no, ten śmietnik to tak średnio bym powiedział. Można by było to opróżnić. Tak myślę. To jestem odświeżony i gotowy na następny dzień. Także tak, no jeszcze raz, jeśli chodzi o to łóżko, to bardzo twarde, mało wygodne. Na długość spoko, na szerokość też całkiem ok. Także lepsze to niż fotele, które się nie rozkładają. I na Słowenię wjechaliśmy o godzinie 2:56. To znaczy o takiej godzinie dostałem wiadomość, że witamy na Słowenii. Cały czas jestem podpięty pod Wi-Fi. Na szybkości możemy zrobić test internetu. Także Wi-Fi. Tak właśnie przedstawia się internet Wi-Fi na pokładzie PKP Intercity na Słowenii. No nie można powiedzieć, że internet w PKP Intercity nie działa poza granicami Polski. Spoko, bardzo duży plus. Okej, oj wandale. I proszę bardzo, wbijamy właśnie w perony Lubliany. Piąta 47, czyli 10 minut po planowanym przyjeździe. Chodźmy zobaczyć, jak to teraz wygląda. O co tutaj chodzi? Dzień dobry.
Proszę bardzo. Dworzec jest cały w remoncie bądź w budowie tak naprawdę. Jeśli chodzi o lokomotywę, to tak, to już nie jest OBB, tylko już gdzieś tam lokomotywa została przepięta. Taki sprzęcior. O, ale poważnie wygląda z przodu, skubana. Ładny sprzęcior bez żadnych LEDów. Nie jest przerabiana. Tamta OBB była stara, ale miała zrobione retrofity i miała LEDy wstawione. Tanie. Ta jest OG. Panowie pracują. Czyli mój wagon teraz będzie pierwszym wagonem, a pierwszy wagon jedzie w stronę Kopru. I wagon mój został już zamknięty. Nastąpi rozszczepienie. Ale ogólnie podejście tutaj luzackie. Pan tu z obsługi na szlugu normalnie. No i uwaga. Poszedł. Żegnamy wagon do Kopru. Szybkie pytanie, czy rozkładowo będziemy wyruszać stąd? Nie wie pan tego? Okej. No dobra, no ale chyba nie odjedzie pociąg jakoś w przeciągu 10-15 minut, co? W razie czego będę was gonił. Chodźmy zobaczyć w perony może jakąś kawę albo coś do zjedzenia. O, śniadanie by się przydało zjeść. Jeżeli tu w ogóle coś będzie otwarte, ale no jest 6 rano, więc czemu nie? Jedzie Ciapong z 6 wagonami. Cóż to są za wagony? A też jakieś sypialne. Okej. Optima Express. Optima Tours D. Tutaj węgierskie jakieś. No i kuszetka. To jest pociąg z Budapesztu do Rijeki. Nocny jakiś też. Okej. Ciekawe. No tu wszystko jest w remoncie, więc centrum. No to jedziemy tu. 5:58, więc mam, no powiedzmy 20 minut. Dobra, wyszedłem. Pociąg stoi tam, ale tutaj jakby zamknięte wszystko było. Wynajem samochodów, rent a car. O, proszę, akcja. Tu jest jakiś sklep. Dobra, wbijamy. Dzień dobry. Dobra, są jakieś sałatki, nie sałatki. No i są kanapki. Tutaj na słodko. Monster na przykład kosztuje 2,50 euro. Hello. Can I have that one? One? That one? Yes, one. And maybe that one, please. Yes. And one coffee. Medium. Card, please. 7,45 euro. Perfect, thank you. Dobra, teraz kawa. Co tutaj mamy do wyboru za kawę? Mój Boże, za dużo tego. Cappuccino, proszę. No i gra. Pyk. To trzeba jakoś zabrać i was zabrać. Thank you. Śniadanie mam. Słoweńskie, burki jakieś. Jeden na pewno jest ze szpinakiem. I teraz powrót na peron i do pociągu. No i proszę bardzo. Spektakularny powrót. Właśnie nasza lokomotywa podjeżdża pod skład. No, także taka lokomotywa. Tutaj zobaczcie, właśnie podpina się nasz wagon, który jedzie do Kopru pod ten nocny, który przyjechał z Budapesztu. A my tą oto panią, też leciwą już lokomotywą. Chciałem powiedzieć, że dojedziemy aż do Rijeki, ale prawdopodobnie jeszcze będziemy zmieniani w Chorwacji na chorwacką lokomotywę, także proszę, ten pan, który idzie przede mną, no to jest techniczny PKP i właśnie mi powiedział, że jednak podpinany jest wagon, podpinane wagony. Czyli jednak dostaliśmy 3 wagony z Budapesztu. Oczywiście jak tylko ruszymy, to ja się przejdę po tych wagonach, ale widziałem tam przedziałowy normalnie z miejscami. Już teraz mogę powiedzieć, jeszcze nie będąc w środku, że chyba nie ma co narzekać na nasze wagony PKP. Koniec składu. No dobrze, czyli teraz od Lubliany będziemy jechać w składzie 6 wagonów. 3 z Warszawy i 3 z Budapesztu. No zobaczmy, cóż tutaj mamy na śniadanko. Od czego by tu zacząć? Okay. Mamy takiego zawodnika. Tu wystaje paruwa. Tak jak można było się spodziewać. Non-topper melonka, czyli paruwa owinięta we francuskie ciasto. A ogólnie smacznego. Dobra, sprawdźmy drugiego zawodnika.
w tym wypadku coś z cynamonem. Nie trafiłem. Ja i cynamon. To dwie odmienne sprawy! A największą nadzieję pokładam w tym tutaj oto panu. I to jest bardzo dobry wybór, bo jest to burek ze serem. Zdecydowanie z tym serem najlepszy. 6:30, czyli wychodzi na to, że jak najbardziej o czasie. I właśnie wyruszamy z Lubliany. Wagony tutaj obok, znaczy pociąg, o proszę, nasz PKP do Koper. Żegnamy wagoniku. Także teraz następna stacja to Borownica. Zwiedzamy Słowenię z pokładu pociągu PKP Intercity. Pociąg do podróży. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby przejść na tył składu i zobaczyć, co zostało do nas doczepione. (346) to ostatni wagon nasz polski i następny jest już węgierski. Pierwsze, co się rzuca, żeby to zamknąć. Brudne klamki. Pierwsze, co się rzuca, jak się wchodzi tutaj do tego pierwszego wagonu, zapach. 3 stojaki na rowery są. Tak to wygląda. Powiem wam, że ten zapach tutaj jest jeszcze lepszy. Sprawdźmy, jak są wygodne siedzenia. Nie wiem, czy ja mogę usiąść. Nie, no nie ma co narzekać w polskim PKP, chyba nawet w najgorszych wagonach. Raz, że zapach, dwa, że w jakim to wszystko stanie tutaj jest. Zero! Ale śmietniczek jest. Tu jakie fajne akcenty, zdjęcia z kolei chyba. Budapeszt. No ale to wszystko tak... Światło. Światło. O! Działa. Takie rzeczy, no to dzięki nam, czyli pasażerom. Tu kolejny, ale nie, to jest, wiecie co? Wow. Ogólnie mam wrażenie, że czegokolwiek się tutaj nie dotknę, to jest brudne. Nie wiem czemu, ale brudne. A ja narzekałem, że światełka do czytania nie działają. W ogóle światełek nie ma do czytania. To jest chyba jakiś żart. Że niby jakie wideo? Chyba, że ja tu kręcę. Ostrzegają, że ja idę z kamerą. No i jest coś, co mnie bardzo interesuje. Powiem wam tylko tyle, że okej, jest czysto. Są ręczniki. I jest papier toaletowy, czego nie można powiedzieć o naszym wagonie. A tak ogólnie to nie jest źle. Ostre hamowanie. Rozumiem, że wszystko teraz poszło na tory. Nie wierzę, że tutaj jest obieg zamknięty. Mała umywaleczka. Cóż więcej tak naprawdę potrzeba. Spoko. Żeby z krzaka nie dostać. Myślałem, że będzie gorzej. O kurwa. O, tu jest jeszcze jedna toaleta w kolejnym wagonie. No jest tu old school. No, papier jest, ręczniki są. Kuszetki, ale one są zamknięte. Tak, tu zamknięte. Też zamknięte, muszę znaleźć kod. Dobra, czyli są ludzie w kuszetkach. Jeżeli kuszetka dana jest nieużywana, to jest zamknięta, nie można do niej wejść.
Ja nie mam co narzekać na nasz wagon. Ciężko powiedzieć, kiedy on był wyprodukowany. Ma taki numer, nie wiem, czy można znaleźć po tym numerze. Natomiast dla mnie to są lata 90. i tutaj żadnej modernizacji, renowacji nie uświadczono jeszcze. Idziemy dalej. O panie! Się wszystko klei. Tu jest klimat. Klimatyzacja? Na co to komu? A komu to potrzebne? Jest to ostatni wagon, za nami już tylko... To są naprawdę oldschoolowe wagony, które pamiętają jeszcze czasy przed milenium. Może uda mi się zerknąć tylko. Szkoda, że nie mogę zobaczyć. Ale tak, to są sypialne, tylko no to mnie bardzo bawi. Jakie kamery, o czym my tu mówimy? Chyba, że ja czegoś nie widzę. Heizung elektrische. Zobaczcie, co to za pomieszczenie. Osobna łazieneczka tylko do umycia się. Cóż za pomieszczenia socjalne. Och, wracamy do PKP. Jedno, co tylko musimy zobaczyć, to stan łazienki w moim wagonie. Jest śmietnik ogarnięty, jest papier toaletowy dołożony. Mydła wciąż nie ma, ale spoko. Znaczy się, że ktoś tutaj był i ktoś to ogarnął. Fajnie. 8:28. Jesteśmy w Ilirska Bistrica. Mieliśmy tutaj być 8:29, więc super przed czasem. Postój tutaj będzie trwał około 20 minut, dlatego też chodźcie. O, Ilistra Bistrica. Co to tutaj jest? Ale zobaczcie, co to jest za fura? Czy to nie jest krokodyl? Mogę się mylić, no ale tak to wygląda. W ogóle peron długości, ja wiem, może z 30 metrów, pociąg 200 metrów. O, dzień dobry. Ale zapach jak w tym węgierskim przedziale, wagonie. To dworzec po prostu jest. Budynek dworca. 12:77, odjazd o 8:55, a jest 8:31. To drzwi otwarte? Tak. No niewątpliwie jest to dworzec odbudowany z funduszów Unii Europejskiej. O, a to jest ta lokomotywa tutaj. Zamknięta. Uś. Nie może się ruszyć, bo ma czerwone podane. Nasz Ciapąg, lokomotywa bez zmian, czyli tutaj się nic nie zmienia. I to jest ostatnia stacja przed granicą z Chorwacją. Jak tylko ruszymy, to już będzie Chorwacja, czyli nasz kraj docelowy. No, nie miejscowość, bo jeszcze tam chyba na 2 stacjach będziemy się zatrzymywać. Już tuż i będzie Chorwacja. Zauważyłem, że klimatyzacja, filtr powietrza, nagrzewnica w naszym wagonie. Co prawda, jak widzicie, naklejka jest, że przeszedł zimowy przegląd, ale chyba ten filtr nie został zmieniony. Słuchajcie, wyjazd w kierunku granicy. Do granicy zostało około 10 km. Wielkimi krokami zbliżamy się do granicy. Zaraz granica, więc prawdopodobnie jak tylko wyjedziemy z tunelu, to znajdziemy się już w Chorwacji. Oto jest wyjazd. Według aktualnej pozycji znajdujemy się już w Chorwacji. Panda. No i dobra, słuchajcie, jest godzina 9:10, czyli 2 minuty po. O, zresztą tutaj proszę bardzo, możecie zobaczyć. Republika Chorwacka. 2 minuty po czasie zajeżdżamy na pierwszą stację w Chorwacji. Jest. Na horyzoncie widać prawdopodobnie lokomotywę, która będzie nas teraz ciągnęła. Tak jest. Ale to ciekawe, bo właśnie podjechała chorwacka, ale ta nie odjechała, słoweńska, więc
więc będziemy jechać na 2 lokomotywy. Stworzymy taki super skład i następuje połączenie. Jak dowiedziałem się od kolegi, widza mojego, który idzie tam z tyłu właśnie, wynika to z różnicy w napięciu, które jest w Słowenii i w Chorwacji. Taki sprzęcior. Ale też już retrofity, LEDy. Ta lokomotywa jest na inne napięcie, więc ta lokomotywa ją podczepi, wyciągnie ją, potem tam rozpędzi się, pchnie ją tam do tych znaczników, gdzie są 3 kg i tam ona będzie mogła sobie wrócić, a tą polecimy dalej do Rijeki. Interesujące. Nasza słoweńska lokomotywa została wyszarpana z naszego składu i jedzie teraz zmienić tor. Lokomotywa zaczęła być pchana. Szkoda, że nie będzie tego widać, no bo nie będzie tego widać. A nie, już, o, okej. No i ta siłą rozpędu wyląduje sobie po stronie, gdzie będzie mogła podnieść pantografy. Super sprawa. A nasza docelowa właśnie tam wraca na prawidłowy tor i zaraz będzie podczepiała się do naszych wagonów. I już wraca i zaraz będzie podczepiona. Zobaczmy precyzję. No i okej. Patyki w górze. Już za chwilę będziemy gotowi. Także bardzo interesująca sprawa. Świetna podmiana lokomotywy. Pierwszy raz widziałem coś takiego. Miejmy nadzieję, że za chwilę ruszymy. Że zobaczymy, jak to pójdzie na tym ostatnim odcinku w Chorwacji z chorwacką drużyną konduktorską i z chorwacką lokomotywą. Odjazd z Sapiany, jeżeli dobrze to czytam oczywiście. Dziękujemy za lokomotywę. Lecimy dalej. Godzina 9:48. Została nam jedna stacja Matuli, a potem Rijeka. Jak to może być, gdybyśmy nie sprawdzili internetu? Czy Wi-Fi działa w Chorwacji, w PKP Intercity? Z siecią jesteśmy połączeni, mimo że sieci komórkowej ja nie mam na moim telefonie. Proszę bardzo, to jest chyba największe zdziwienie i największe pozytywne zaskoczenie, jeśli chodzi o całą tą trasę, bo w każdym kraju to Wi-Fi działa. Jeszcze raz powtórzę, brawo PKP. Czyli Rijeka to taki główny port tutaj w tej okolicy, czy jeden z wielu. Rijeka wita nas hałdą złomu. I gruzowiskiem. Perony są po drugiej stronie tam.
Właśnie się zatrzymaliśmy. 10:09. Słuchajcie, z 5-minutowym opóźnieniem. Najważniejsze, żebym czegoś nie zapomniał, a że mam to w zwyczaju. Tu muszę posprawdzać. Na spokojnie, Michał. Tu nie ma nic. No chyba wszystko. Czas na wyjście. I słuchajcie, proszę bardzo. Udało się. Z 5-minutowym opóźnieniem, czyli no jakby nie patrzeć, 20 godzin i 28 minut. Ponad 1200 km jestem w Rijece. Bez najmniejszego problemu, bez wielkich opóźnień. Wszystko działało tak, jak powinno działać. PKP naprawdę dało radę. Okej, były tam niektóre niejasności na początku z tymi moimi biletami i z tym, co przysługuje. Nieistotne. Absurd, no tak samo z kupnem tej wody, z wystawianiem specjalnego pokwitowania. Czułem się, jakbym dostawał mandat za to, że kupuję wodę w wagonie. Słuchajcie, udało się, piękna była to podróż, nie zapomnę jej nigdy. Ale to nie koniec mojej chorwackiej przygody. W kolejnym odcinku czeka nas podróż z Rijeki przez Zagrzeb aż do Osijeka. A tam rozpocznie się następna kolejowa przygoda. Deszcz pada po torach, patera po torach.